Cześć, witam was Energik w drugim odcinku Gralogii. Wraz ze mną jest Bartek Jakubczyk, siemanko. Siemanko. Dzisiaj wybraliśmy sobie temat Resident Evil w związku z premierą czwartej części kilka dni temu i sobie postaramy się prześledzić całą historię, poopowiadać, bo w sumie seria to taki fenomen dosyć duży, jeżeli chodzi o gry wideo, który przeszedł przez różne gatunki. To fakt, szczególnie, że mamy tutaj na samym początku klasyczny survival horror, później horror z nastawieniem na akcję, no a koniec końców, jeżeli mówimy o starszych częściach, piątka, szóstka, to już praktycznie jest typowa taka, no, w moim mniemaniu trochę sztampa, która idzie totalnie na akcję i no, z horrorem nie ma nic wspólnego. Ja bym powiedział nawet inaczej, gdyby seria Resident Evil była rodziną, to w moim mniemaniu piątka i szóstka to jest wujek i ciotka, o których nigdy się nie wspomina na spotkaniach rodzinnych. No dobra, dotrzemy do tego, bo ja mam akurat odnośnie szóstki inne zdanie, bo jestem wielkim fanem i wyznawcą. Ale to dobrze. Będziemy mieli jakieś kontrargumenty na to. Natomiast słuchaj, zanim przejdziemy, ja proponuję zrobić takie małe ćwiczonko. Okay. W 1996 roku Resident Evil wychodzi na rynek europejski. Od tego czasu na PlayStation, na pierwsze PlayStation, i od tego czasu pojawia się na mnóstwie innych platform. I teraz moje pytanie jest do ciebie takie. Jak myślisz, na jakiej platformie od czasu PlayStation 1 nie pojawił się żaden Resident? Na jakiej platformie? Tak, znaczy wyrzucamy jakieś OUE, Engage, tego typu rzeczy. Te konsole, które były już na rynku powiedzmy znaczące, tak, liczyły się. Ja mam tą przewagę, że już sobie to wyresearchowałem. Dobra, skoro wrzucasz mnie na tak głęboką wodę, niech będzie. Dobra, na pewno chociaż czekaj, nie wiem czy na pewno, ale wydaje mi się, że na PSP, chociaż nie, tam można było odpalać... Nie, to czy można było odpalić ale coś oficjalne, liczymy oficjalne Rezydenty, liczymy oficjalne, dobra. To na pewno nie było na Game Boy Advance. Był Resident Evil Gaiden. O, dobra, okej, faktycznie, to mnie troszeczkę tutaj zbiłeś z pantałyku. Kurczę, czekaj. Na GameCube oczywiście mieliśmy przecież Resident Evil Zero, zresztą bardzo fajna część, więc... Czekaj, co tam... Nie wiem, bo Microsoftowe rzeczy otrzymały. No wiadomo, że PlayStation otrzymało. Z takich dużych graczy chyba każdy miał. Nintendo przecież miał, bo przed chwilą powiedziałem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobrze kombinowałeś. Tak naprawdę Resident nie pojawił się na PSP, co jest w ogóle dosyć sporym zaskoczeniem. Oficjalna wersja, żadna się nie pojawiła. Był zapowiedziany Resident Evil Portable, ale w 2009 roku na E3 i w zasadzie poza tą zapowiedzią nic więcej się o tej grze nie było wiadomo. Natomiast drugą konsolą jest pierwszy Xbox, który nie doczekał się żadnej części Residenta. Co jest też dosyć dziwne w sumie, bo w tamtym czasie faktycznie Residenty wychodziły i na GameCube'a, i na Dreamcasta, a Xbox jakby nie doczekał się wsparcia tą grą od Capcomu i to jest właśnie dość ciekawe. Tak jak mówię, na Game Boy Advance faktycznie to był dobry trop, ale pojawił się ten Resident Evil Gaiden, mówię Ninja Gaiden, bo też jest Gaiden. Oczywiście. A na PS Vita pojawiło się z kolei Revelations, a jeszcze myślałem kiedyś o 3DS-ie, ale na 3DS-ie pojawiło się tam to Mercenaries 3D chyba, to się nazywało jakoś tak. Był taki spin-off, faktycznie. No. Także tylko te dwie konsole i powiem ci, że akurat PSP jest dla mnie niesamowitym tutaj niespodzianką, że się nie pojawiło, nie? Znaczy można było sobie wrzucić tamte z PlayStation 1, ale oficjalnie nigdy ta gra na konsoli PSP nie zawitała, nie? Jasne, no chyba, że bierzemy jeszcze pod uwagę jakieś dziwne emulatory, no to wtedy... No tak, to wiadomo, nie? Natomiast słuchaj, Resident Evil 1 to był... Mnie to krew zalewa, jak ktoś mówi, że to była gra, która zdefiniowała survivor horrory, bo pierwszy był Alone in the Dark, tak. który... I to jest w ogóle ciekawe, bo zawsze ja mówię Alone in the Dark, no to na początku wielkie oczy, co to w ogóle jest, a ci co znają, no to może zbieg okoliczności, ale tam tych zbiegów okoliczności pomiędzy pierwszym Residentem a pierwszym Alone in the Dark jest zdecydowanie za dużo. Natomiast na pewno Resident jakby, ten pierwszy Resident jakby tak ugruntował ten survival horror, takie zasady survival horroru, jeżeli chodzi...
Tak, jeżeli chodzi o zasady, jak najbardziej. Ja bym powiedział, że on ugruntował zasady, ale na kilku płaszczyznach. Z jednej strony powiedzmy, że to, co zazwyczaj ktoś ma na myśli, jeżeli mówi o survival horrorze, czyli jakiś strach, jakaś faktyczna taka walka z zasobami, walka o przetrwanie jak najbardziej, ale też ustalił pewne zasady związane z kiczem. Myślę, że też warto to gdzieś tam delikatnie nakreślić, bo to absolutnie się pojawiało. I tutaj nawet nie mówię już o tym, jak wyglądał dubbing w pierwszym Rezydencie, no bo on jest memem samym w sobie, ale o zasadach, które wspominasz, jak najbardziej się zgodzę. Z jednej strony to, co powiedziałem przed chwilą, czyli specyficzne podejście do prowadzenia, ten pacing, czyli tempo akcji, tak? Pewnego rodzaju jumpscare, które się pojawiały, to uczucie niepokoju, które było bardzo ciekawe, bo ja w ogóle nie mam pojęcia, jak ty do tego podchodzisz, ale ja jestem gościem, który jeżeli ogląda horrory, czy czyta horrory, czy gra w horrory, mnie jumpscary totalnie nie jarają, tak? To nie jest coś, co jest moim konikiem. Najgorsze, co mogą zrobić twórcy, to jest nudzę cię, bum. No okej, podskoczę, jasne, że podskoczę, tak? No bo w końcu byłem tak znudzony, że prawie spałem. Ale to uczucie niepokoju, gdzie Rezydenty, Alone in the Dark, Silent Hill, inny rodzaj horroru, bo bardziej psychologiczny, chociaż też elementy survivalu były, to mnie jaracz, podkład muzyczny, jakieś dźwięki w tle, które wszędzie dobiegają i zastanawiasz się, czy coś zaraz faktycznie chce cię zabić, czy wyskoczy na ciebie, czy to jest jakiś element tła, czy może twoja psychika robi coś z tobą nie tak. To wszystko ma znaczenie i myślę, że tutaj te pierwsze Rezydenty świetnie wchodziły, poczynając od jedynki i myślę, że dwójka, która w moim przypadku jest najbardziej taką docenioną przeze mnie, taką najulubieńszą częścią, świetnie to prowadziły, więc tu faktycznie 100% zgody, że wyznaczyły pewnego rodzaju standardy i później wielu twórców się wzorowało na tym. A na jakiej platformie grałeś pierwszego Rezydenta? No, na PlayStation. Na PlayStation. Mnie akurat wersja PlayStation ominęła, bo ja w tamtym czasie nie byłem graczem konsolowym, więc ja rok później przygotowałem sobie tych Rezydentów, mam tyle, że w ogóle wiesz. Pierwszy Rezydent, który ty pewnie nie widzisz, bo mam włączone rozmazywanie, ale na kamerze będzie ok. Pierwszy Rezydent, który wyszedł na PC-ta, była to dosyć ważna gra z kilku powodów, ponieważ to była jedna z pierwszych gier, które obsługiwały akcelerację grafiki wtedy, czyli popularne Voodoo 3DFX i ona miała coś takiego, że ona jeżeli nie miałeś akceleratora, to się nie odpalała. I to było dla mnie w ogóle ciekawe z technicznego punktu widzenia, bo tam tylko były trójwymiarowe tak naprawdę postacie, a tła były prerenderowane. I tak jest. Ciekawe jest też to, że gra wyszła na PC-ta, ale te prerenderowane tła były wzięte z tej wersji na PlayStation, czyli tam w tej rozdzielczości 320 na 240, czy tam na 200, a postacie były już w wysokiej rozdzielczości, czyli 640 na 480. I o ile w wersji na PlayStation to się razem zgrywało, bo ta rozdzielczość była równa, postaci, to tyle na PC-cie, no ładne postacie się poruszały po obleśnych tłach. Ja zawsze nigdy tego nie rozumiałem, bo wcześniej faktycznie Alone in the Dark pokazywał dokładnie to samo, czyli tam były rysowane tła, postacie były trójwymiarowe, ale to wszystko dzięki temu, że było w jednej rozdzielczości, to było ze sobą spójne. Natomiast na PC-cie to nie było zupełnie spójne, tak? Natomiast faktycznie ta wersja PC-towa obsługiwała akcelerator. Natomiast pierwszym Rezydentem jest jeszcze jedna ciekawa historia. Nie wiem, czy wiesz historię intra. Czy znasz tą genezę intra do Rezydenta? Jak wiesz, to było? Czytałem o tym i teraz cały czas próbuję sobie przypomnieć, jak tylko o tym wspomniałeś, więc trybiki mi ruszyły. Tylko teraz pytanie do ciebie. Chodzi ci o to nawiązanie do filmów, czy o tych aktorów? O cenzurę. O cenzurę w intrze. O Jezu. Nie pamiętam, czytałem kiedyś o tym, ale nie będę teraz zgadywać, bo to już lata temu. W wersji japońskiej Rezydenta na PlayStation było nieocenzurowane intro. No i gracze europejscy, amerykańscy, kiedy kupili sobie Rezydenta, nie dość, że intro było ocenzurowane, to jeszcze było czarno-białe. No i Capcom się zaczął bić w pierś i powiedział, że to my wydajemy wersję Director's Cut Resident Evil na PlayStation i tam będzie nieocenzurowane intro. Faktycznie intro było nieocenzurowane, ale nadal było czarno-białe, czyli znowu jakby nie dowieźli i w końcu Capcom to intro zamieścił na stronie internetowej do pobrania.
co w tamtym czasie, w 90, nie wiem, w którym to jest, 97 rok, nie wiem, w którym 97, roku było. 98. Tak, 97. No to było dosyć takie, powiedzmy, spore, tak, bo to intro zajmowało jakieś 30 mega, a koniec końców to intro jakby nigdy na oficjalnej wersji się nie pojawiło. I teraz ciekawostka. Ja pierwszy raz w Residenta na PC grałem na ruskim tłoku, które miało nieocenzurowane intro i było kolorowe. Natomiast na oryginalnej wersji, w tej Big Boxie, które pokazywałem na PC-cie, to intro nadal nie jest tym intrem, które było nieocenzurowane i kolorowe. Także Rosjanie tutaj jakby trochę przedobrzyli, znaczy tak zrobili dobrze graczom polskim, właśnie wydając taką kompilację. Natomiast ja się dziwię, że oni nie zrobili swojego intra, prawdę powiedziawszy. No właśnie, to też by mogło się pojawić. Natomiast jak myślisz, znaczy grałeś w Residenta tylko na PlayStation, czy grałeś jeszcze na innych platformach? Wiesz co, jeżeli chodzi o jedynkę, to w jedynkę grałem tylko i wyłącznie na PlayStation. Oczywiście na samym początku w klasyczną odsłonę, później w Director's Cut, który swoją drogą poza intrem, o którym wspomniałeś, on tam miał też jeszcze inne zmiany i prawdę powiedziawszy, tam jest dużo takich smaczków, które z punktu widzenia czasu, jako osoby, która jest fanem serii, one są fajne, ale z punktu widzenia czysto i wyłącznie gracza, tam jest dużo niedoskonałości, tam jest dużo, powiedziałbym, pogorszeń względem tak zwanej wersji tej oficjalnej, którą wydali. I to było ciekawe, że z jednej strony doszło nam intro, którego brakowało, tak? Z drugiej strony chcieliśmy pokazać, co autor, co reżyser miał na myśli. No i mamy niedociągnięcia, więc to jest dla mnie ciekawy taki kontrast, który się pojawia w tych tytułach. Ale tak, jeżeli chodzi o start, u mnie to było czysto i wyłącznie PlayStation. W tamtych czasach mój PC, mój IBM tak naprawdę jeszcze, nie był w stanie jeszcze pociągnąć, chociaż nie pamiętam już, czy to był typowo IBM, czy on wtedy już nie miał, to chyba już był kolejny komp, który miał naklejkę Optimus. To też czyli powinieneś to był kojarzyć. komputer multimedialny, wtedy się mówiło. Tak jest. Tak, no bo na PlayStation tak naprawdę pojawiły się 3 wersje Residenta, bo jeszcze był Resident Evil DualShock Edition chyba, czy DualShock Version, który obsługiwał już wtedy nowe pady od PlayStation z tymi 2 gałami, nie? W tą akurat wersję nie grałem. Natomiast... Szkoda, że nie pomyślałem o tym, bo mogłem wyciągnąć tego DualShocka, bo mam pierwszego i drugiego DualShocka, bo wiele osób nawet nie wie, że na początku był ten taki klasyczny padzik leciutki, bez gałek, później wyszedł z gałkami, ale bez DualShocka i później dopiero wyszedł DualShock. I on się tak naprawdę różnił z wyglądu niewiele, tak naprawdę kolor diody był inny, bo na DualShocku był czerwony, na tym analogu chyba zielony, jeżeli dobrze pamiętam, no i oczywiście nie było wibracji. Pamiętam. Natomiast tak sobie researchowałem troszkę na internecie, która wersja, bo wiadomo, że tych Residentów tam jeszcze wersja się pojawiła, pokażę na Sega Saturn. Jedyny Resident, jaki na Sega Saturn wyszedł. Byłem ciekawy, która wersja gry na te stare konsole jest uważana za najlepszą i właśnie wiele osób wskazywało na forach właśnie tą wersję z Segi Saturn jako najlepszą. Saturnowa. Powiem ci tak, ja w nią trochę pograłem, już dobrych kilka lat temu. Nie zauważyłem, że ona jest jakaś inna, lepsza. Możliwe, że to kwestia tego, że musiałbym dokończyć całą grę, natomiast nie jest to wersja Director's Cut, która mówiłeś, że tobie akurat się nie podobała. Faktycznie tam jakieś te zmiany, które mogły być dyskusyjne, natomiast podobno ta wersja na Saturna jest uważana za najlepszą. Nie wiem, co tam się różniło, szczerze mówiąc, bo tak jak mówię, nie ograłem jej do końca, ale jakoś tam to faktycznie ta wersja Saturnowa bardziej graczom przypadła do gustu. Wiesz co, ja też akurat nie jestem w stanie teraz wymienić tych zmian, które były w wersji Saturnowej, bo to też już są lata, kiedy się o tym czytało, kiedy się to porównywało, a Saturna nie miałem, bo tak jak zresztą mówiłem ostatnio, ja byłem na takim rozdrożu, czy wziąć Saturna, czy PlayStation i mimo, że gazety, jak widziałem reklamy, opisy, to głowa mówiła Saturn, ale później człowiek zagrał i wybrał PlayStation, a że za dzieciaka nie było zbyt dużo pieniędzy, no to oczywiście nie mogłem sobie pozwolić później na kolejną konsolę, w tej samej generacji oczywiście. Jeżeli dobrze kojarzę ze zmian, jeżeli pamięć mnie nie myli, oczywiście tutaj, jeżeli ktoś będzie kojarzył, może mnie ewentualnie poprawić, ale z tego co kojarzę, to wersja Saturnowa była na pewno troszeczkę jakościowo lepsza, jeżeli chodzi o techniczne działanie produktu.
To kojarzę, że tak miało być, natomiast tak jak mówię, nie ograłem, więc czy wprowadzili tam pozostałe jakieś zmiany w gameplayu? Niestety już się nie wypowiem. No bo ona się pojawiła rok po wersji na PlayStation, także zazwyczaj te gry, które pojawiały się później, no one były w jakiś sposób tam ulepszane, usprawniane, żeby faktycznie to lepiej działało. I teraz moje pytanie, czy rozmawiamy od razu przy okazji pierwszego Residenta nad remake'ami, czy będziemy raczej szli tak w miarę chronologicznie? Ja myślę, że remake'i możemy śmiało poruszać, szczególnie, że remake'i są... Chciałem powiedzieć, że wszystkie dobre, nie wiem, czy nie rzucam się gdzieś pod koła, ale chyba tak, na pewno większość remake'ów jest bardzo, bardzo dobra, bo mogę tutaj wspomnieć spokojnie choćby, czy też podywagować sobie nad remake'iem jedynki, który bardzo mi się podobał, wyszedł na GameCube'a i później oczywiście na PlayStation i pozostałe porty, bo mamy go też oczywiście na PC. Remake dwójki, no to dla mnie to jest wspaniała rzecz. Trójka dyskusyjna i myślę, że tu będziemy mogli sobie troszeczkę podywagować. No i najbliższa nam, najświeższa czwóreczka, więc myślę, że możemy spokojnie nawet lecieć od razu w remake'ach. Zacznijmy od pierwszego remake'u, czyli wersja na GameCube'a. 2002 rok wychodzi odnowienie pierwszego Residenta. Dla mnie to była niesamowita wtedy wiadomość, bo ta gra się strasznie szybko zestarzała, Resident, pod kątem oprawy. I tutaj GameCube czy też Nintendo zaprezentowało całkowicie nowe podejście. I to był taki remake, nie leniwy remake, tylko taki remake pełną gębą, jak teraz mówimy o remake'ach, tak? Że nie remaster. Tak, wzięli wszystko, od początku poprawili, dodali nowe rzeczy, nowe cutscenki, wszystko było całkowicie nowe. No i ja muszę ci powiedzieć, że ten Resident zremakeowany, chociaż mam ogromną nostalgię do tego wersji PC-owego Residenta 1, którego kończyłem wielokrotnie, uważam, że ta wersja GameCube'owa jest o wiele lepsza. Bardziej mi się podobała. No i ukradłeś mi zdanie, ukradłeś mi opinię. Nie mam co powiedzieć, bo ja się z tobą zgadzam w zupełności. Ja się świetnie bawiłem przy remake'u pierwszego Residenta. Uważam, że w momencie, kiedy on się pojawił, bo ja go ogrywam na PlayStation, oczywiście dużo czytania w gazetach na temat tego remake'u, tak, no bo GameCube, którego nie miałem, a bardzo chciałem mieć GameCube'a. Ale to na PlayStation 3 ogrywałeś. No tak, dokładnie na tak. PlayStation 3. Dokładnie tak, później nawet na PlayStation 4 też go sobie złapałem. No i co ci mogę powiedzieć? To ja troszkę powtórzę twoje słowa, troszkę pobawię się w parafrazę. Odświeżona oprawa, ale w bardzo dobry sposób. Zostało ujęcie kamery, które ja bardzo lubiłem. Ten rzut izometryczny z kamery zawieszonej gdzieś w rogu pokoju. Strasznie mi pasował. Bardzo fajne podbicie teł. Postaci jak najbardziej. Poprawione dialogi, wiesz. Tego kiczu było dużo mniej. Przecież Master of Unlocking, który ja od razu nawet teraz podpowiem, że mem pojawia się w Resident Evil 4 w nawiązaniu do pierwszego Residenta. No absolutnie fenomenalny w moim mniemaniu, bo później pojawiał się wielokrotnie gdzieś w internetach. Naprawdę, dialogi, grafika, gameplayowo bardzo, bardzo mi się działo i to, co powiedziałeś, czyli zestarzenie się pierwszego Residenta, szczególnie graficzne, jest ogromne. Zresztą to jest domena gier z lat 90., te pierwsze podrygi w 3D, które wtedy dla nas były wow, a człowiek patrzy wstecz i myśli sobie, o Boże, co tu się dzieje. Ja zresztą pamiętam, jak parę lat po przejściu Finala 8 odpaliłem go sobie znowu, popatrzyłem na twarz Squalla i mówię, kurczę, to są jakieś takie 4-5 kwadratów, które jeszcze się ruszają, co nie? Tak. Więc ciężko było to dostrzec. Więc ja tutaj, ja się po prostu z tobą zgadzam. Resident Evil 1 Remake to jest bardzo dobra gra, więc śmiało polecam. Warto też zauważyć, że oni wprowadzili pewne zmiany w gameplayu. Niektórzy uważają, że dyskusyjne. Ja uważam, że akurat te zmiany były w porządku i co ciekawe, te zmiany, które pojawiły się w pierwszym remake'u Residenta na GameCube'a są też w ostatnim remake'u 4. Chodzi mi o użycie noża, który był taką bronią, gdy zombie cię atakował, mogłeś użyć noża, jakby się wyswobodzić od razu i zadać mu jakieś obrażenia. Te noże też się zbierało, te noże, nie można było ich używać w nieskończoność.
nieskończoność, podobnie zresztą jak w 4. I to był właśnie też taki element gameplayu, który wprowadzał zmianę. Kolejną zmianą, tylko ja nie wiem, czy on był już na PlayStation Director's Cut, to były takie, to się nazywało te zombie Crimson Head. To były zombie, których nie można było zabić, znaczy trzeba było je spalić, żeby one nie powstawały, że one umierały i po jakimś czasie jakby wracały do życia, do momentu, aż żeśmy ich nie spalili. I ja nie pamiętam, czy on się też w wersji Director's Cut nie pojawił na PlayStation, natomiast to były na pewno takie dosyć znaczące zmiany, jeżeli chodzi o gameplay. No i oczywiście tutaj w wersji GameCube'owej też powiększono lokacje, bo tam wszedł las i takich, nie wiem, czy to był cmentarz, coś takiego, czego wcześniej faktycznie nie było. Tak, ale faktycznie cmentarza. Natomiast faktycznie ta wersja GameCube'owa była taką wersją premium tego Residenta. Faktycznie, to było naprawdę dobre. Jeszcze coś chcesz dodać do... Wiesz co? No. Delikatnie chciałem sobie podywagować na temat noży, które się pojawiają i tutaj faktycznie sam system noża to jest taka karta wyjścia z więzienia, co nie? Tak jak sobie grasz w Monopol, tak? Wychodzisz z więzienia. To było coś takiego. I myślę, że całkiem nieźle zaimplementowali w ogóle ten system, bo on nie pozwalał ci, powiedzmy, mocno go nadużywać. Jasne, oczywiście, jeżeli już ktoś poznał grę, jeżeli już ktoś się bawił, może nawet nie w speedruny, bo to już jest skrajność, którą lubię, ale powiedzmy po prostu, że taki gracz, który już dobrze opanował grę, on mógł sobie na to pozwolić, no bo wiadomo, że wtedy wszystkiego nie zabijasz, biegniesz do celu, wiesz co masz zrobić, ale generalnie to była taka właśnie karta ucieczki z więzienia, Jail of Free Card. I myślę, że całkiem dobrze zaimplementowana. To, jak to zrobili w 4 i w remake'u, myślę, że możemy sobie za chwileczkę omówić, jak dojdziemy do tych części, ale system implementacji noża, zresztą takich dodatkowych zadań, no nawet nie zadań, takich dodatkowych narzędzi, myślę, że Capcom całkiem fajnie wprowadzał przez kolejne serie. To nie było tak, że diametralnie zmieniali mechanikę gry, przynajmniej w tych pierwszych, ja bym podzielił nawet Residenta na trylogię, podobnie jak w Gwiezdnych Wojnach, tak, że mamy pierwsze 3 części, które mniej więcej trzymają się kupy, później 4, 5, 6, które też poszły w inny trochę region, ale wciąż są taką mniej więcej stałą i mamy teraz kolejną nową trylogię, która wraca do korzeni, ale idąc w tym takim mniemaniu, w tym takim określeniu trylogii, to one wszystkie miały nieznaczące wielkie zmiany względem siebie, ale wciąż to były takie nowości, które pozwalały dobrze się bawić w grze i czuć jakiś tam powiew świeżości. No właśnie, i po popularności, no bo gra była mega popularna, faktycznie Resident zdobył mega popularność, wychodzi część druga. Część druga, która jest uważana z tej właśnie pierwszej trylogii za tą część najlepszą. Zawsze mnie to śmieszyło, bo jak rozmawiam z osobami, to już panie, że tu już możesz po mieście chodzić, nie? Tak naprawdę z technicznego punktu widzenia to się niewiele zmieniło, bo po prostu tylko tło jest inne, nie? Podmienili lokacje z budynkami na lokację, gdzie stoi jakiś samochód. Ale było wtedy faktycznie w graczach takie poczucie, że nagle wychodzisz na zewnątrz, że ten świat jest bardziej otwarty, bo jest miasto, nie? To była taka psychologiczna sztuczka, ale faktycznie to, co wprowadzono, znaczy ponownie zostały te 2 scenariusze, tylko że to, co mi się bardzo podobało, to też, że te scenariusze w którychś miejscach się zazębiały, to było super. Podobało mi się też to, że były naprawdę bardzo fajne cutscenki. Na tamte czasy intro do drugiego Residenta to była po prostu miazga. To było genialne były te intra, naprawdę były te filmy rewelacyjne. No i na pewno się lepiej w to grało, znaczy no to, co ci powiedziałem, już opuszczamy tą duszną, zamkniętą rezydencję na rzecz miasta, posterunku policji, więcej zagadek, więcej wszystkiego, nie? Czyli taki faktycznie sequel, można powiedzieć, w dużej mierze doskonały. Tak, to tak zwane, zawsze się mówi, że jeżeli chcesz zrobić idealny sequel, robisz więcej tego samego i dodajesz nowe rzeczy, tak? Czyli wszystko to, co się graczom podobało, wrzucamy w większym wymiarze i dodajemy dodatkowe elementy. Chociaż powiem ci, to jest ciekawa rzecz, bo ja ogrywając drugiego Residenta, remake oczywiście, sięgnąłem sobie po oryginalną 2, później po przejściu remake'u 2, po prostu dla kontrastu, no i odświeżyłem sobie na szybko 1, bo chciałem wiedzieć, czy moja pamięć mnie okłamuje, a wiadomo, lubią nas wspomnienia troszeczkę okłamać. I powiem ci, to jest ciekawa rzecz, bo ja, będąc jeszcze nastolatkiem w tamtych latach, kiedy ogrywałem 2, miałem to samo uczucie, czyli wow, właśnie wyjście na zewnątrz. To wszystko, co powiedziałeś, to się w 100% zgadza. Jakby jestem w troszkę innym świecie,
No ale prawda jest taka, że większość gry to jest to samo. Zamieniamy rezydencję na posterunek policji. One się wcale tak bardzo mocno nie różnią. To jakby schematycznie to jest bardzo podobna rzecz. Okej, jest trochę miasta, ale prawda jest taka, że to miasto to jest tak naprawdę kilka uliczek, które my przebiegamy. Później mamy, no co, chwilę na parkingu, no to jest wciąż posterunek, no powiedzmy lekka zmiana, ale okej. No i później uciekamy do laboratoriów i mamy końcówkę gry, więc myślę, że to jest takie trochę złudne, jak patrzę już teraz z punktu widzenia czasu, ale w tamtych latach to zrobiło jak najbardziej robotę i myślę, że twórcy zrobili faktycznie świetne działania, biorąc pod uwagę, że tak jak powiedziałeś, to jest zmiana teł, ale to wystarczyło, tak? Bo generalnie w tamtych latach tak się robiło gry. Nie mogliśmy sobie ze względu na ograniczenia sprzętowe za bardzo pozwolić na nie wiadomo jakie manewry, ale zmiana teł to jest zmiana tak naprawdę charakteryzacji całego przedstawienia i byliśmy trochę w innym miejscu, więc w sumie ja to kupowałem, bo po dziś dzień ja to kupuję, więc myślę, że robota dobra i to wyjście na zewnątrz, mimo że krótkie, jak najbardziej dobre. Bardziej bym powiedział, że z punktu gdzieś tam widzenia już gracza doświadczonego i tego, który przeszedł niejednego rezydenta, to bardziej bym powiedział, że mimo że w momencie, kiedy stykałem się z każdą kolejną częścią, to wersja Tyranta w każdej części była w jakiś sposób ekscytująca, tak po latach stwierdzam i nawet teraz po ograniu 4 remake'a, że no to jest po prostu kolejny tyrant, troszkę inaczej ubrany i nie robi aż takiego wrażenia na mnie. No ja z mojej strony jak zwykle gra PC-towa Resident Evil ograna, wtedy tak jak mówię nie grałem za bardzo na konsolach, natomiast jednym z bardzo ważnych zmian w Rezydencie 2 był Mr. X, który został bardzo fajnie dopracowany w drugiej części remake'u, znaczy w remake'u drugiej części, natomiast to było coś fajnego, że on ląduje w beczką i cały czas za tobą chodzi, jest niezniszczalny i wiesz, cały czas jest to jakby zagrożenie, które gdzieś tam krąży, tak, wokół, czyha na ciebie, tak, i to był jeden z takich właśnie fajnych elementów dwójki, który bardzo dobrze zapamiętałem, natomiast faktycznie, no, to otwarty teren, znaczy taki powiedzmy w cudzysłowie otwarty teren robił robotę, tak, i moja żona, która jest wielką fanką Residenta, gdy się o nią zapytasz o Residenta, to ona właśnie pamięta, że te otwarte przestrzenie na początku, nie, że wiesz, odkąd biegniesz do posterunku i tam w tym mieście i to wszystko, no to wszystko taki element, który faktycznie robił spore wrażenie. Natomiast jeszcze tutaj ponownie powrócę do kwestii technicznej. Najlepszą wersją, bo dwójka pojawiła się jeszcze na Dreamcasta, ta stara, tak, pojawiła się na GameCube'a i pojawiła się na PlayStation, no i na PC-ta. Najlepsza wersja ze wszystkich jest uważana wersja na GameCube'a, Resident Evil 2, z tego względu, że ona jest podobno najlepsza technicznie. Nie robiłem nigdy bezpośredniego porównania, bazuję tutaj na jakichś komentarzach z sieci, ale uważana jest za jakość filmów, jakość oprawy, tekstur. Podobno ta wersja jest tą wersją najlepszą z tej klasycznej jakby drugiej części, tak, Residentów. Natomiast nie tak dawno doczekaliśmy się bardzo fajnego remake'u. Czekaj, ja muszę zobaczyć, czy ją tutaj gdzieś mam. Remake'u części drugiej Residenta. No tak, chciałem powiedzieć, że przeglądasz ten swój stos. Tak, zanim tutaj znajdę, to chwilę potrwa. Resident Evil 2 zremakeowany, chyba nikt się nie spodziewał, że wyjdzie to tak dobrze. Myślę, że chyba nie. To było coś, to było coś dla mnie niesamowitego. Znaczy to, że zrobiono zamiast tradycyjnych rzutów kamer na stałe, zrobiono kamerę za ramienia, niesamowicie zwiększyło to całą dynamikę, tak? Gra też była bardzo brutalna, krew, flaki, wszystko tu było pokazane. No niesamowite jak dla mnie to, jak zrobili ten remake. Ja uważam, że z tych wszystkich remakeowanych wersji dwójka wydaje mi się najlepsza, ale to dlatego, że to było pierwsze zetknięcie z tą nową wersją Residenta od Capcomu, nie? To było taki efekt wow. Strasznie i to ogromny efekt. Powiem ci, że ja pamiętam, jak oglądałem zwiastuny, to było dla mnie takie oczekiwanie podzielone na skrajności i to ogromne skrajności. Z jednej strony ja jestem fanem starych Residentów, ja jestem fanem tego ujęcia kamery gdzieś tam z rogu pokoju, mimo że możemy mówić tutaj o niedoskonałościach pokroju, jesteś na końcu ekranu, atakuje cię zombie, ty go nie widzisz, jasne, 100% się zgadzam.
są mankamenty, ale to było dla mnie jakieś takie może za mocne wspomnienie dzieciństwa, którego się kurczowo trzymałem. Ciężko mi powiedzieć. Tak czy inaczej po dziś dzień lubię, ale zacząłem oglądać te materiały i to było dla mnie tak, z jednej strony czekam, z drugiej się boję. I kilka takich remake'ów jest, bo choćby świetnym przykładem takiego samego oczekiwania był Final Fantasy VII Remake, który też byłem pełen obaw, wyszło świetnie. Resident Evil 4 Remake, pełen obaw, wyszło świetnie. I w 100% się tutaj mogę z Tobą zgodzić. Nowe ujęcie kamery, ujęcie z nad ramienia, które w serii Resident Evil zostało zapoczątkowane de facto w 4, bo to wyznaczyło pierwszy raz ten standard dla serii i później zresztą wiele innych tytułów za tym poszło. Odnowienie graficzne fenomenalne, przykucie uwagi do szczegółów, zachowanie zombiaków. I jeszcze przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagrywać, pamiętałem imię NPC-a, Martin z posterunku. No tak, oczywiście. Jak chcę o czymś powiedzieć, pamięć musi mnie zrobić w konia. Ten czarny, tak? Tak, ten czarny policjant. Chodzi mi o to, że w oryginale on miał marginalną rolę. To był naprawdę epizod bardzo krótki, gdzie po chwili umierał. Marvin, chyba Marvin, tak. Natomiast w remake'u świetnie go uzupełnili. To jest, ja nie bez powodu o tym wspominam, bo będę chciał to rozwinięcie postaci drugoplanowych opowiedzieć troszeczkę, czy wspomnieć, rozwinąć przy okazji remake'u 4, jak już do niego dojdziemy, ale to była bardzo fajna rzecz, bo troszkę zbudowała nam więź między bohaterem. Bardzo ważna rzecz teraz dla Was, zapamiętajcie to, że Marvin w Resident Evil 2 dał Leonowi nóż i wrócimy do tego później. Więc to, że te postaci zostały rozwinięte, super, jak najbardziej. Aida, która została też rozwinięta i dużo lepiej tą postać się kupowało w remake'u 2, dla mnie fenomenalnie zrobione i to też jest rzecz, którą wspomnę przy okazji remake'u 4 i zresztą oryginału 4 jak najbardziej. No i tak jak powiedziałeś, Mr. X, Tyran, to jest ciekawa rzecz, bo ja pamiętam, jak później dyskutowałem ze znajomymi. Oni się wypowiadali różnie, w zależności od osoby i na forach po dziś dzień można zobaczyć ciekawe dyskusje. Jedni mówią świetny zabieg, ja od razu tutaj mówię świetny zabieg. Tyrant z 2 fenomenalnie zrobiony. Od samego wejścia w rozbitym helikopterze, tak, gdzie zaczyna akcję i kończy w momencie, gdzie uciekamy pod sam koniec gry. Robi robotę. Bardziej chodzi mi o to, że niektórzy mówili, że z czasem jak się do niego przyzwyczaili, on był po prostu wkurzający, ale nie był straszny. Ja powiem, że dla mnie nie był straszny, ale był dla mnie cały czas urozmaiceniem. To, że nie miałem tego momentu takiego 100% oddechu, że mogę sobie stanąć, wiem, że tu jest bezpiecznie, chociaż były takie lokacje, choćby safe roomy. Jak najbardziej. Ale generalnie po posterunku, gdzie nie chodziłem, on chodził za mną i powiem Ci, dla mnie po pewnym czasie, nawet jak się go nie bałem, to fajnie było się z nim bawić, prowokować AI do wykonywania zamachu, do wykonywania ruchu, ataku na ciebie, omijanie go, czasami krążenie sobie wokół niego, bawienie się w berka tak naprawdę. Może nie był już straszny, ale nie był dla mnie irytujący. Był dla mnie fajnym elementem rozrywki. Jednym z ciekawych rzeczy ogólnie, jeżeli mówimy o tych klasycznych rezydentach, i była taka pewna bolączka do czasu chyba aż części 6, czyli że nie mogłeś się poruszać strzelając. To był w ogóle absurd, bo w tamtym czasie, w czasie wydania pierwszego Residenta, już na Sega Saturn pojawiła się gra, która się nazywała Deep Fear, która była takim klonem Resident Evil, tylko działa się pod wodą i tam bohater mógł chodzić i biegać nawet i mógł strzelać równocześnie. Gra też miała jakby prerenderowane tła i postacie były trójwymiarowe. I to jest w ogóle też ciekawa rzecz, bo w pewien sposób ten element, że nie możesz chodzić strzelając, był dosyć ważnym elementem gameplayu, który też jakby troszkę pobudzał jakby emocje, może nie tyle w straszeniu, ale w uczuciu niepokoju, nie? Że nie możesz na przykład, bo wiadomo, że w większości takich gier to możesz się cofać i się ostrzeliwywać. Tutaj tego nie było. Trzeba było wykonać, jeżeli chciałeś uciec, szedł na ciebie zombie, był odpowiedni przycisk, który odpowiadał za obrót o 180 stopni i mogłeś wtedy uciekać. I teraz pytanie, czy wprowadzenie tego, że możesz już strzelać chodząc, uważasz, że zabiło to część klimatu, czy było to raczej niezbędnym zabiegiem, żeby ta gra po prostu w dzisiejszych czasach nie wyglądała głupio? Powiem tak, najpierw cofnę się do siebie oglądającego zwiastuny.
Kiedy oglądałem zwiastuny, myślałem, że chyba trochę niezbyt ta zmiana wyjdzie na dobre, bo właśnie to, co zaznaczyłeś, czyli to jest część klimatu, to poczucie zaszczucia. Ja bym powiedział z technicznego punktu widzenia, że to jest inwestycja w animację. Tak gameplayowo w niektórych grach się to określa, czyli wiem, że muszę zainwestować jakiś czas, żeby dana animacja doszła do skutku i no, jestem w niej zamknięty. Więc ta animacja celowania, kiedy już celuję albo rybki, albo nie, tak? Czyli albo wóz, albo przewóz, albo celuję i strzelam, no, albo cofam znowu tą animację, czekam aż postać wyjdzie i mogę dopiero uciekać. Więc biorąc pod uwagę, jak była skonstruowana gra, to było dobre. I ja się na początku obawiałem przy remake'u Residenta 2, że to będzie coś, co mi się nie spodoba. Ale później oczywiście zobaczyłem więcej gameplayów, później sam zacząłem grać, bo grę miałem od razu na premierę i stwierdziłem, że biorąc pod uwagę wszystkie zmiany, bo to nie jest tylko jedna zmiana w tym momencie, gdybyśmy mówili o tej samej grze, ale z tą jedną zmianą, to by mi się nie podobało, bo to by zabiło dynamikę. To by było takie ułatwienie, że no absolutnie ta gra nie byłaby wtedy wyzwaniem, biorąc pod uwagę, jak wtedy poruszały się te zombiaki. One były powolne, one były ślamazarne, no ale one też przecież, nie zapominajmy, że te pierwsze Residenty, one były wzorowane na firmach, popraw mnie, jeżeli przekręcę nazwisko, ale Romero, tak? George Romero. No. George Romero, jeżeli chodzi o Noc żywych trupów, Świt żywych trupów i tak dalej. Więc i to są też filmy, które mnie strasznie gdzieś tam przerażały w tamtych czasach. Nie przerażało mnie to, że jest wielka kupa, która za tobą biegnie, ciał, tylko przerażało mnie to, że one, mimo że są powolne, to one robią robotę w grupie, w zaszczuciu, w momencie, kiedy ty jesteś gdzieś tam w kornerze i to było świetne. I tu się obawiałem, że to będzie stwarzało problem. A okazało się, że dodając wszystkie inne zmiany, to się sprawdza. Nie wiem, czy ty tak też miałeś, ale ja w momencie, kiedy zacząłem się bawić w remake'u w 2 i zacząłem gdzieś tam biegać między tymi zombiakami, bawić się w to, że mogę unikać tych ciosów, że mogę je prowokować do tych rzutów, do tych grabów na ciebie, okazało się, że mogę się świetnie bawić, a w momencie, kiedy mi to nie wychodziło, bo one były też troszeczkę inaczej skupione wokół siebie, że te manewry czasami były trudne, to mnie przerażało, no i w momencie, kiedy nie wyszedł mi ten zabieg przebiegnięcia przez korytarz i nagle złapał mnie jeden, a z przodu i z tyłu były kolejne, to uczucie strachu wracało, więc ja wtedy się bałem. Znaczy, ja ogólnie uważam, że ogólnie gry, jeżeli chodzi o horrory, to rzadko mają u mnie takie oddziaływanie faktycznie straszące i Resident, ten klasyczny, na pewno nie był grą, którą mogę powiedzieć, że w jakiś sposób mnie straszył, bo tam ja widziałem jeszcze taką nieporadność tej gry i to było, jako że byłem graczem PC-towym, miałem jakby skalę porównawczą i widziałem, że o ile Alone in the Dark był jeszcze bardziej nieporadny, jeżeli chodzi o taką rozgrywkę, to Resident miał takie dosyć jeszcze archaiczne zaszłości, które w mojej opinii były jeszcze w jakichś tam poprzednich generacjach. Już wtedy grałem w jakieś inne zupełnie gry na PC-cie, które na pewno wyglądało wiele lepiej niż Resident i miały to lepsze sterowanie. Natomiast faktycznie w 2 udało się uzyskać bardziej, wydaje mi się, ten element takiego niepokoju, gdzie nagle te zombiaki były jumpscary, bo tam pamiętasz pierwszy taki moment, kiedy pod drzwiami leży jakiś typ, ty go wyciągasz, otwierasz drzwi i za drzwiami stoi jakiś gość, nie? Który na ciebie wskakuje i on tak na to biurko, jak się odsuniesz, się rzuca. Tak. To były w jedynce takie... otwarcie drzwi do rezydencji i psy, które, jeżeli dobrze pamiętam... Tak, to była animacja taka prerenderowana chyba, że tam te psy się próbowały dostać przez te drzwi, nie? I chyba, tylko nie pamiętam, czy to dołożyli w remake'u, czy w oryginale też było, ale chyba w oryginale też było, pamięć już może zawodzić, że jeżeli drugi raz sprawdziłeś, to te psy faktycznie wchodziły do rezydencji. Tak? A to nie wiem, to nigdy drugi raz nie sprawdziłem chyba. W każdym razie tak, ten remake'owi udało się zrobić ten klimat właśnie takiego zaszczucia. To jest właśnie fajne według mnie w remake'u. No ale po mega dobrej części drugiej klasycznego Residenta wychodzi Resident Evil 3 o podtytule Nemesis i coś nie pykło. Dla mnie przynajmniej. Według mnie gra miała recykling lokacji, nie było zagadek właściwie żadnych, kiepskie filmy, czy tam nawet jakieś filmy były, te rendery, ale takie dosyć chyba ubogie.
I gra, dla mnie, z tej klasycznej trylogii Nemesis jest najgorszą częścią. Fajnie, że miał tę postać Nemesisa, co tak naprawdę troszkę odbije się czkawką w remake'u, zaraz do tego dojdziemy. Ale trzecia część Residenta uznaję za kiepską część. Bardziej już poszli w stronę strzelanki, bardziej dynamicznej strzelanki niż rozwiązywania zagadek i powolnego jakby rozwiązywania całej tajemnicy. Ciekawy jestem, jaki ty masz zdanie, bo wiele osób uważa, że Nemesis jest najlepszą częścią. Także to nie jest tak, że... No. Ja się nie zgadzam, że jest najlepsza. Absolutnie nie. Ale też jestem daleki od twojej opinii, bo faktycznie w 100% zgadzam się z tym, że klimat horroru praktycznie zniknął. I wiem, co niektórzy mogą powiedzieć, ale Bart, przecież w każdej części było tak, że na początku strach, zaszczucie, no a potem już faktycznie idziemy mocniej w kino akcji, bo mamy zasoby, bo mamy power, tak, w postaci broni, znamy przeciwników, już jesteśmy przygotowani. Tak, okej, ale znowu mówimy o tempie akcji, o tym tak zwanym pacingu z angielskiego, który jest bardzo istotny. No i 1, 2, one go prowadziły w moim mniemaniu, ale każdy jest inny. Dobrze, odpowiednio, to mi pasowało, a 3, tak jak mówisz, tutaj mocno idziemy w stronę jakiejś takiej strzelanki, kina akcji, chociaż jak najbardziej w moim mniemaniu to 4 przechyliła tą szalę, ale o tym za chwilę, a 3, wiesz co, faktycznie zagadki, dużo mniej, brakowało mi ich. Recycling, zgadzam się w 100%, chociaż jako dzieciak mi się fajnie to odwiedzało. To było troszeczkę jak taki powrót na stare śmieci i wtedy to było dla mnie fajne. To z czasem zaczęło być niefajne, więc może po prostu kwestia wieku i doświadczenia jako gracz zrobiła robotę. Natomiast postać Nemesisa dla mnie bardzo fajnie zrealizowana w oryginalnej 3. To był gościu, który, no ta wersja Tyranta, ona mi się sprawdziła, chociaż wolę tego z 2 w razie czego. I to mi pasowało, ale faktycznie za duże nastawienie na akcję, chociaż przechodzenie 3 za pomocą samego noża robiło robotę, bo wiemy, że Nemesisa mogliśmy nie tyle pokonać w trakcie gry, co wyłączyć go na chwilę i zrobienie sobie z kumplami z osiedla, bo to były takie challenge osiedlowe. Ja nie mam pojęcia, czy ty też się w takie bawiłeś, u nas tego było sporo, gdzie zwyczajnie w świecie wychodziłeś na podwórko, tak, na ławkę usiąść z kumplami i mówiłeś, okej, słuchaj, no to w takim razie ja przejdę grę z samym nożem. No i wszyscy nagle w 3, w 4 siadaliśmy i przechodziliśmy, po czym spotykaliśmy się na tej samej ławce i sobie opowiadaliśmy. Bóg jeden raczy wiedzieć, kto kłamał, kto nie, bo różnie można było do tego podejść. A jakby przychodziło się, robiło się takie rzeczy i dawało to satysfakcję, szczególnie w grze, która była bardziej dynamiczna, ale czegoś zabrakło. Tutaj wydaje mi się, że będziemy mieli bardzo podobną opinię, jak tylko twoja może będzie po prostu jeszcze bardziej krytyczna. Resident 3 podobał mi się, ale troszkę już za bardzo w stronę akcji. Faktycznie, to co wspomniałeś, zagadki, to jest klimat dla mnie, szczególnie w survival horrorach. To robi dla mnie odpowiednie jakieś takie podejście. To są fajne przerwy, tak żeby twoje komórki szare mogły troszeczkę podziałać, ale się za bardzo nie zmęczyć. I tutaj to jest świetna pauza w grze. Tam gdzieś ten cały czar, chyba tak bym to nazwał, po prostu klimat gdzieś mi odszedł. Myślę, że to było najlepsze określenie. No ja ponownie, jeżeli chodzi o Residenta 3, grałem w niego na PC-ta i to, że mi się ta gra mniej podobała, niech świadczy fakt, że skończyłem ją tylko 2 razy. Pierwszy raz jak wyszła i drugi raz jak robiłem materiał, to było grane do Resident Evil 3, no i trzeci raz jak grałem w remake oczywiście. I muszę przyznać, że znaczy, to jest fakt, tak, że Resident Evil 3 był grą niskobudżetową, bo już Capcom nie dał tyle pieniędzy i to było widać. Gra była o wiele krótsza, była tylko jedna postać, był jeden scenariusz. Nie było bossów, bo poza taką glizdą jakąś wielką, takim czerwiem, to był tylko Nemesis, nic więcej nie było. Tam w części pierwszej, drugiej tych bossów było faktycznie jakby więcej. I pewien element, który został wprowadzony w Resident Evil 3, tym klasycznym, nie wiem czy pamiętasz, to, że w którymś momencie, zazwyczaj kiedy pojawiał się Nemesis, miałeś 2 ścieżki wyboru. Na przykład, czy mogłeś walczyć, czy mogłeś uciekać. Nie wiem, czy to był jakiś taki game changer, w mojej opinii nie, ale faktycznie było widać, że ta część
dla mnie osobiście nie dowoziła tego, co chciałem. Nie była to ewolucja, czyli pójście w stronę tego czegoś lepszego po Rezydencie Evil 2, tylko jakby krok wstecz. I to wydaje mi się, że ten dwa kroki wstecz jeszcze za tą część pierwszą. Tak mi się przynajmniej dzisiaj, znaczy ja tak dzisiaj oczywiście uważam. A powiedz mi, jeżeli chodzi o dodatkowy content, który się znalazł w trójce, czyli tryb Mercenaries, bawiłeś się w to? To było coś, co ci cieszyło, czy Nie. Pograłem, sprawdziłem tam chyba ze 2 razy, co to jest, ale dla mnie to było troszkę takie odcinanie kuponów, tak? Bo gra i tak była strzelanką, tryb Mercenaries polegał tylko na tym, że przejdź z punktu A do B, tak, dobrze pamiętam, i tam zabij po drodze zombiaki, nie? To było dla mnie takie raczej przedłużenie tego, co było w samej grze i jakby nie wprowadzało nic nowego, jak dla mnie przynajmniej. Ja wtedy tak to odbierałem. Nie, ja się akurat bawiłem całkiem nieźle przy Mercenaries i chyba tylko i wyłącznie dlatego, że Resident Evil 3 szybko zmienił moje podejście do Residentów, tak? Jakby ja już wiedziałem, że to jest coś innego i ten Mercenaries po prostu pasował mi. I faktycznie robienie sobie time ataku, bo tak trzeba do tego podejść, to był taki time attack ze score pointem, no jakby się działo, ale tutaj wracamy znowu do tych realiów, w których żyłem, czyli osiedle, ławeczka, tak, usiądnięcie sobie z kumplami i powiedzenie, jaki score wbiłeś, oczywiście później wpadnięcie do domu, żeby zweryfikować, tak, czy kolega nie kłamie, no bo przecież musimy tutaj, no, tak, wierzę, ale mimo wszystko pokaż zdjęcie, czy pokaż screena, bo inaczej tak naprawdę się nie zdarzyło, czy w tamtych czasach pokaż kasetę wideo, bo przecież też się to nagrywało i wysyłało czasami do różnego rodzaju gazet, tak, żeby można było scory zatrzymać, więc jakoś mi siadło, ale to już nie było to. Więc myślę, że Resident Evil 3 to była też najkrótsza przygoda z Residentami w moim... Chociaż dobra, nie, 5 i 6 to było najkrótsze, ale z tą pierwszą trylogią to tak, trójka to był taki, powiedzmy, wakacyjny romans, który szybko się skończył. Chyba w tą stronę bym poszedł. No i ponownie trójka wychodzi na PC-ty, wychodzi na PlayStation, wychodzi na Dreamcasta i wychodzi na GameCube'a. Tutaj dodam, że ponownie najlepszą wersją jest wersja na GameCube'a klasycznego, najlepsza jakość tekstur, najlepszej jakości filmy, więc podobno ta część jest uważana za najlepszą. No właśnie, i po części drugiej, remake'u części drugiej, niesamowicie udanym, Capcom idzie za ciosem i wydaje remake części trzeciej, który już nie zdobywa takich dobrych ocen. No właśnie te wszystkie bolączki, to właśnie jest problem, wydaje mi się, Capcomu, że on po prostu zrobił remake tej gry tak, jak ona wyglądała. Brakuje bossów, gra jest krótka, jest jeden scenariusz. Najbardziej mnie chyba rozczarowały pojedynki z Nemezisem, który nie był postacią, która krążyła za nami po całej grze, tylko pojawiała się w określonych momentach. Czyli to był jakby dla mnie też trochę krok w tył względem części drugiej, zremakeowanej przynajmniej, tak? Myślę, że tak. I co jest ciekawe, bo tutaj będę mieć do ciebie pytanie, do którego będę chciał, żebyś się zaraz odwołał. Bo okej, zrobili świetny remake drugiej części. Absolutnie uwielbiam, uważam, że gra jest bardzo dobra. Możemy skończyć gloryfikację. Okej, to jest naprawdę dobra gra, bardzo polecam. Natomiast w dwójce remake'u i tak troszkę wycięli, ale gra mimo wszystko jest świetna. Jest troszkę wycięcia, ale jest okej. Tutaj choćby mówimy o zmianach scenariuszowych względem Leona i Jill. Ale generalnie jest naprawdę dobrze. Ale trochę zostało wycięte, po czym mamy remake części trzeciej, która i tak względem oryginalnej dwójki była trochę okrojona, czy też nawet bardzo okrojona, może to będzie lepsze określenie, i mamy remake, który jeszcze bardziej okraja okrojoną grę. I to mnie chyba najbardziej zabolało, że nie dość, że wiedziałem, że tam będzie mniej, to znalazło się jeszcze mniej niż podejrzewałem, a ja nie liczyłem na wiele, bo w moim mniemaniu, zresztą podobnie jak w twoim, trójka była gdzieś tam krokiem może w tył, może gdzieś w złą stronę, ale wiedziałem, że będzie mniej i dostaję remake'a, który daje mi jeszcze mniej, daje mi pojedynki z Nemezisem, które w oryginale są dla mnie bardziej atrakcyjne, nawet teraz, jeżeli porównamy sobie, no powiedzmy, że taką krapowatą grafikę, oczywiście jak na dzisiejsze czasy, no i brakuje znowu, choćby Mercenaries, które mogło być fajnie zrealizowane, brakuje elementów fabularnych, gameplay jest
No to jest tak naprawdę, trójka remake to jest dla mnie bardzo podobna gra jak oryginalna czwórka w tym momencie. Tak na to patrzę. Nie wiem, czy też tak miałeś. Jak w ogóle u Ciebie kwestia tych zawodów, to znaczy dla mnie to są zawody, nie wiem, czy dla Ciebie, ale okrojenia gry, która i tak nie miała wiele. No tak, znaczy, no tak jak mówię, no ta gra, ona miała jedyny taki aspekt, wydaje mi się, pozytywny, który graczy przyciągał, że to jest remake zrobiony właśnie w tej nowej oprawie, no i oczywiście też ta siła tej nostalgii, nie, że grałeś w trójkę właśnie jak byłeś dzieciakiem i że to jest fajne i że to powraca i to ja myślę, że na tym właśnie to popłynął Capcom, natomiast wiesz co, to co powiedziałeś, jedna jest ciekawa rzecz, którą właśnie sobie uświadomiłem, że od części trzeciej Resident zaczął być strzelanką tak naprawdę. Potem był jeszcze Code Veronica, gdzie element strzelany był też bardzo istotny. Tam już nawet był, że można było dwie bronie naraz trzymać i strzelać w dwóch różnych kierunkach. I jakby wydaje mi się, że ta ewolucja Residenta z takiego klasycznego survival horroru zaczęła się właśnie w części trzeciej, gdzie wycięto mnóstwo zagadek na rzecz właśnie bardziej dynamicznej rozgrywki, bardziej strzelanki. Wcześniej mi się wydawało, że to się zaczęło od części czwartej, ale teraz mi się wydaje, że to się zaczęło właśnie od trójki. Nawet tej klasycznej trójki, nie? Tak, ja myślę, że trójka to było takie przygotowanie pacjenta do przeszczepu. To mniej więcej myślę, że to jest dobre porównanie, że tutaj już wprowadzamy, ja nie mam zielonego pojęcia, bo przecież nie żyłem gdzieś tam w ekipie, która tworzyła Residenty, w Capcomie, ale wydaje mi się, że są opcje dwie. Albo trójka ze względu na to, że ona była nie najgorzej przyjęta, ale może to był taki naturalny tor. Pytanie, czy oni trójką przygotowywali nas, czy to wyszło naturalnie, drugi scenariusz, na zasadzie poszliśmy troszkę bardziej w stronę strzelanki, może zmienimy to jeszcze bardziej, bo generalnie, mimo że ja się zgadzam, że to było przygotowanie pacjenta do przeszczepu, jeżeli chodzi o trójkę, to czwórka to już jest na zasadzie to już nie jest tylko, że przeszczepiliśmy ci nerkę, tylko masz nową skórę, nową twarz, nowy kręgosłup, wszystko jest zupełnie nowe. Gra jest diametralnie inna. Jak trójka, mimo że idzie w stronę akcji, tak jeszcze trzyma się jakichś ram poprzednich części, tak czwórka całkowicie zrywa z tą koncepcją. To jest zupełnie inna konwencja w tym momencie. To jest niebo a ziemia w porównaniu do starej trylogii i rozpoczęcie zupełnie nowej, która wprowadza ciebie jako gracza w zupełnie inny świat, szczególnie z punktu widzenia technicznego. No właśnie, zanim przejdziemy sobie dalej do omawiania kolejnej tak naprawdę trylogii Residentów, pogadajmy chwilę o spin-offach, bo to jest w ogóle ciekawa rzecz. Capcom rozrósł się, marka Resident Evil się rozrosła dosyć szybko, i Capcom zaczął troszkę eksperymentować, próbując czegoś nowego. I te próby już były za czasów PlayStation 1. To jest gra, w którą niestety ja nie grałem, więc jeżeli grałeś, to możesz się wypowiedzieć. To była gra, która się nazywała Gun Survivor i to był pierwszy celowniczek z gatunku Resident Evil, z serii Resident Evil, gdzie chyba już było z oczu, tak? Widać było chyba z oczu, o ile dobrze pamiętam. Chyba tak. Ja tutaj szybki disclaimer rzucę, że jeżeli chodzi o te tak zwane celowniczki na szynach, to ja sporo w tego rodzaju gier, i to również z serii Resident, pograłem jeszcze w salonach arcade. Tam zużywałem pieniądze, natomiast na domowej konsoli niespecjalnie. Nie wiem czemu, może to było takie dziwne, bo jest zboczenie dzieciaka, ale to były gry, które należą do arcade'ów. W to się gra w salonie, w domu mnie niespecjalnie jarało. I ja też od razu mówię, że ja w domu ograłem 2 części i szczerze nie przypomnę ci teraz nawet które. Bo te spin-offy tych celowniczków to było dla mnie takie poboczne coś, co było taką, przypowiastką przy piwie z kumplami, a nie coś, co bym się zagrywał. Także nie pamiętam, w które 2 celowniczki grałem, ale na pewno grałem w kilka części w salonach arcade. Ja nie wiem w ogóle, czy to nie było tak, że Capcom postanowił iść w te właśnie celowniczki po sukcesie House of the Dead, które w zasadzie też były z zombiakami, bo pierwsza część też się działa w jakiejś opuszczonej rezydencji.
ciężko powiedzieć, kto od kogo ściągał i oni nagle stwierdzili, hej, no my mamy tutaj w sumie zombie, mamy rezydencję, zróbmy z tego celowniczek, skoro to się tak dobrze przyjęło. Nie wiem, czy to tak nie było swojego czasu. No ale zostawmy na razie te pierwsze celowniczki, bo tak jak mówię, ja jestem wielkim fanem celowniczków ogólnie, jednym z niewielu żyjących już na świecie. Nie grałem w tą wersję na PlayStation, grałem w wersję na PlayStation 2, ale do tego sobie dojdziemy. Natomiast wychodzi Resident Evil oryginalnie na Dreamcasta, który się nazywa Code Veronica, który jest jakby spin-offem. Mamy tych samych bohaterów, ale jest jedna bardzo znacząca zmiana. Dreamcast, jako że już było wiele mocniejszy od PlayStation, umożliwił grę zrobienie w całości w trójwymiarze. Wcześniej oczywiście gry takie też były, jak na przykład Silent Hill na pierwszym PlayStation, no ale tutaj mieliśmy grę, która wyglądała po prostu niesamowicie w ruchu. Wszystko to było, wiesz, trójwymiarowe. Pozwoliło te stałe kąty kamery już ruszyć trochę, żeby się tam kamera trochę przesuwała. Dostaliśmy możliwość strzelania z 2 broni. Gra miała co prawda jeden scenariusz, ale był bardzo długi, podzielony na 2 jakby części. Na początku mamy to więzienie, potem mamy platformę wiertniczą chyba, o ile dobrze pamiętam. I ja powiem ci tak, Code Veronica, wydaje mi się, że to nie był taki super udany Resident. Znaczy, miał te wszystkie elementy Residenta, które lubiłem, ale był w mojej opinii za bardzo rozlazły. Za duży. Tam wiesz, trzeba było wracać ileś tam lokacji z jakimiś kluczami. Gra też była trudniejsza w mojej opinii. Ogrywając w zeszłym roku chyba, czy 2 lata temu, miałem miejscami spore trudności z ukończeniem Code Veronica. Ciekawa rzecz, że wspomniałeś o backtrackingu, bo to był mój konik, na którym chciałem oprzeć swoją delikatną niechęć do tej części. I to akurat jest prawda. Backtracking, generalnie jeżeli mówimy o backtrackingu, zazwyczaj słyszy się, że chcemy tego unikać i nie chcemy backtrackingu, to jest fuj, to jest B. A ja jestem troszkę podzielony, bo są gry, gdzie backtracking jest zrobiony przyjemnie, gdzie odwiedzenie tych samych lokacji może być ekscytujące, to mogą być zmiany środowiskowe, choćby tutaj wspomnijmy gry typu slashery, nie wiem, przychodzi mi na myśl Devil May Cry, gdzie był backtracking w niektórych częściach zrobiony prawidłowo, w niektórych nieprawidłowo i można było fajnie się backtrackingiem bawić. W Code Veronica uważam, że to nie był dobry backtracking, że to było mozolne i ja się nudziłem podczas tego backtrackingu. Okej, na początku, kiedy grasz pierwszy raz i robisz ten backtracking w pierwszych etapach gry, jakby na początku to jeszcze jako tako siedzi, ale później się okazuje, że to jest strasznie męczące, że to jest takie mozolne. To jest troszeczkę jakbym czuł się, że nie wiem, powiedzmy Krzysiek, że ja jestem twoim ojcem, każę ci posprzątać pokój, ty sprzątasz, po czym przychodzisz do mnie, tato, posprzątałem, ja wchodzę, patrzę, mówię, no ładnie, po czym kopię twoją półkę z zabawkami, zrzucam książki i mówię, zrób to jeszcze raz, tak? Jakby nie zrobiłeś dobrej roboty. Miłość ojciec, dziecko ewidentnie w tym momencie zaczyna gdzieś podupadać i chyba tak się czułem grając w Code Veronica. Mimo, że zgodzę się z tym, że zmiany techniczne, już nawet nie mówimy o grafice, bo ewidentnie skok był widoczny gołym okiem na samym początku, natomiast nie wiem, czy to strzelanie z 2 broni było aż tak fascynujące dla mnie wtedy. Próbuję sobie przypomnieć, ale ciężko mi powiedzieć. Na pewno było to ciekawe i poziom trudności, wiesz co, to już były te mniej więcej momenty, gdzie ja zaczynałem się jarać poziomami trudności, więc nie było to dla mnie męczące, było to dla mnie bardziej ekscytujące. To jest mniej więcej gdzieś ten etap, gdzie ja zacząłem się nakręcać jako gracz na takie rzuć mi wyzwanie, nie udało mi się, super, to jest woda na mój młyn, zaczynam się gdzieś tam hypować, no ale znowu backtracking, więc ja nie mam pojęcia, czy ty się tak bardzo męczyłeś jak ja przy backtrackingu, bo fabularnie to nie był zły Resident, to nie była żadna topka, ale on się trzymał całkiem nieźle, ja się nawet dobrze bawiłem zwiedzając, przede wszystkim za pomocą Jill, zwiedzając tą całą historię. To było dla mnie fajne uzupełnienie gdzieś tam postaci, które wcześniej widziałem i to mnie jarało. Natomiast sama gra, powiem ci, zacząłem się zastanawiać nawet teraz, jak o tym mówię, dlaczego ona się u mnie gdzieś tam nie zakorzeniła, bo to nie jest gra, która mnie gdzieś tam trzyma emocjonalnie, która sprawia, że ja chcę do tego wracać. To jest gra, którą kiedyś ograłem parę razy i stwierdziłem, jakby mogę iść dalej i niespecjalnie się obracać.
No ja uważam, że chyba Capcom ma bardzo podobne podejście, jeżeli chodzi o Code Veronica, znaczy myśli, wydaje mi się, bo oprócz Dreamcasta pojawiły się wersje na GameCube'a i na PlayStation, tej klasycznej Code Veronica X. Potem, gdy zaczęła się era może nie remake'ów, bo Veronica X nie dostała remake'a, ale dostała port. I wśród tych portów Veronica X była wersją cyfrową, nie pojawiała się nigdy w pudełku. W Japonii dopiero wyszła w zestawie Revival Selection chyba i tam ona się pojawiła, natomiast Capcom nigdy się nie zdecydował na wydanie wersji pudełkowej. I zauważ, gdy wyszły wszystkie wersje Residentów 4, 5, 6 na PlayStation 4 w pudełkach, no to też ta Veronica X gdzieś, ona tam jest pomijana, jakby nigdy jakby Capcom jakby się troszkę tak do niej nie przyznaje. I pomimo, wiesz, wznawiania tych wszystkich części, nigdzie o tym Code Veronica nie jest wspomniane. Teraz po zremakeowaniu części 4, no Capcom będzie miał dosyć spory problem, bo tak, 5 się jeszcze tak nie zestarzała, no więc jest jeszcze ta Code Veronica nieszczęsna, może powinni się za to wziąć, nie? Natomiast wydaje mi się, że oni tak niechętnie. Myślę, że Capcom wie, że to nie był taki typowy rezydent, tak, że gdzieś pełną tam gębą. Tak, pełną gębą, że tam czegoś brakowało, nie? I myślę, że ta Code Veronica jest takim troszkę takim niechcianym dzieckiem w całej serii, który gdzieś tam sobie istnieje w jakiejś przestrzeni, ale jakby tak troszkę niechętnie do tego. Znaczy myślę, że też problemem było to, że on się pojawił oryginalnie na Dreamcastie i gracze na PlayStation 2 dostali dosyć późno swoją kopię, swoją wersję gry i to myślę, że to spowodowało, że tak jakoś tak niechętnie podchodzą. Nie wiem, czy wśród graczy, czy wśród was też jest takie podejście słuchaczy, czy Code Veronica jest taką grą troszkę z innej bajki, że tak powiem, ale coś jest chyba na rzeczy. Może tak być, chociaż jak zacząłeś wspominać o tych remake'ach, bo to jest też coś, o czym ja ostatnio myślałem, gdzieś nie dawało mi spać po nocach. Co zrobi teraz Capcom, tak? Ponieważ tak jak powiedziałeś, 4 i o tym pewnie za chwilę, ale ja już teraz powiem, że bawiłem się świetnie. Natomiast gdzie mogą iść? Code Veronica nie sądzę, żeby chcieli się za to łapać. Myślę, że odpuszczą sobie. Celowniczki? No nie sądzę, to nie te czasy, więc raczej to by było coś, co można dodać jako tryb dodatkowy w formie DLC i myślę, że to byłaby dobra droga, żeby dodać to w formie DLC. Być może właśnie do 4. Zobaczymy. Najprostszy przykład, dodajmy taką wariację do etapu, gdzie Leon razem z Luisem jadą wagonikiem. I mamy, proszę bardzo, mamy szyny, mamy celowniczek, idealnie, wszystko pasuje. Można to w tą stronę sobie jakoś tak sformatować. Natomiast ciężko mi powiedzieć, co będą chcieli zrobić dalej, co powinni w ogóle odświeżyć, bo nie wiem, czy na chwilę obecną oni powinni cokolwiek odświeżać, bo mamy 7, mamy 8, które zostały przyjemnie odebrane i chyba będzie pracować tylko i wyłącznie nad 9. Ja nie wiem, czy ty masz jakiś strzał w tym momencie. Ja mam tutaj jeszcze, zaraz dojdziemy, co by można było fajnie odświeżyć. Tak. Ale... Chyba, że jedyny strzał, który bym miał, to odświeżenie zerówki. Okej. To faktycznie mógłbym w to strzelić. Pozostajmy jeszcze chwilę przy tych nieszczęsnych spin-offach, bo po Gun Survivor pojawił się Gun Survivor, to są już jakby rzeczy, które tylko najtwardsi fani Residentów pamiętają i znają, czyli pojawił się Resident Evil Gun Survivor 2 Code Veronica właśnie, ty pewnie nie widzisz, ja ci tutaj przybliżę, który pojawił się na PlayStation 2, który był ponownie, wrócili do tego, co było w Gun Survivor, czyli celowniczek z pierwszej osoby i pojawił się jeszcze jeden celowniczek, jeszcze chyba mniej znany, Dead Aim Resident Evil. Ogólnie obydwa, czekaj, też ci pokażę. Ogólnie te Residenty są uważane za bardzo kiepskie. One obsługiwały już wtedy ten pistolet Guncon za czasów PlayStation 2 był bardzo popularny. Natomiast Code Veronica jakby korzysta z tego uniwersum Code Veroniki, także tutaj jest jakby troszkę to osadzone w tym rezydencie, natomiast Dead Aim to w zasadzie nie mam zielonego pojęcia, bo tu mam jakiegoś nowego bohatera, Bruce McGivern, o którym nigdy nie słyszałem i teraz dopiero jak w to grałem, ale dopiero teraz zobaczyłem, kto tutaj występuje. To była w ogóle jakiś totalny absurd, ale... Możesz przypomnieć, jak się nazywa główny bohater? Bruce McGivern.
No to ja myślę, że oni zrobili tą grę prosto na polski rynek, z dedykacją. No wiesz, Givera, Givern, celowniczek. Natomiast Wysłał na jest to- pocztówkę miłosną. chyba taka ciekawostka, wydaje mi się, że jest to, że gra dzieje się na statku. I potem Capcom wróci przy okazji Revelations właśnie i też grę osadzi właśnie na statku. Natomiast jeżeli chodzi o remake'i i spin-offy, i mam tutaj dwie gry, o których już wcześniej rozmawialiśmy, które wyszły bardzo dobrze i to są spin-offy, które wyszły dobrze, ale problemem z ich było to, że niewiele osób w nie grało. Wiesz, o czym mówię? Myślę, że będziemy mówić tutaj o Outbreaku między innymi. Tak jest. Dwie części fantastycznego Resident Evil Outbreak, który był pierwszym podejściem Capcomu do zrobienia gry kooperacyjnej. Później wielokrotnie będą próbować to powtórzyć, Jasne. ale nigdy im nie wyszło tak dobrze jak w Outbreaku. Wiesz co, Outbreak ja był... na chwileczkę no. chcę tylko wejść w zdanie, bo jak mówisz Outbreak, to ja przypominam sobie bolączki, które musiałem przejść, żeby w to zagrać. Zamawianie do PlayStation 2 Tak. tego modemu, tak? Żeby podłączyć jeszcze do FATA, do Grubasa. Później miałem oczywiście Slima, ale trzeba było chyba dysk do tego zamówić, już teraz nie pamiętam dokładnie. Wiem, że kilka miesięcy czekałem na to, żeby to dostać, żeby w końcu to zagrać. Także historia, jeżeli chodzi o... Chyba nigdy, nawet za czasów pirackich, jak się ściągało, ja tak długo nie czekałem, żeby zagrać w grę. Próg wejścia był wysoki tutaj. I nie można, to, że miałeś pirata i tak nie mogłeś zagrać, znaczy przynajmniej nie mogłeś czerpać pełni, żeby grać z kimś, bo musiałeś mieć jeszcze network adapter oryginalny wtedy do Sony. Ale tak pokrótce, co Capcom zrobił? Dał kilka scenariuszy i dał 8, w pierwszej części 8, w drugiej części 7 postaci, 8 też 8. 8 i 8 postaci do wyboru. Każdy z graczy mógł wybrać swoją postać, grały 3 osoby i musiały one współpracować, żeby rozwiązywać zagadki i przejść dany scenariusz do końca. To, co było fajne, to, że każda z postaci miała inne umiejętności. Więc na przykład złodziejka umiała otwierać wytrychem drzwi czy zamki, policjant miał pistolet. To był element, który był bardzo fajny. No i jeszcze jednym fajnym elementem było to, że jeżeli zombie cię ugryzł, następowało zakażenie organizmu, które było pokazane taką pigułą, czy tam jakąś, nie wiem, czy to była pigułka chyba, czy coś takiego, która rosła. I tego nie można było chyba wyleczyć, tylko można było zatrzymać. Nie można chyba... Można było... Z tego co kojarzę, proces był do spowolnienia, tak, że to można było spowolnić, ale już trzeba było jakby na zasadzie, wiemy, że jesteś trupem, zobaczymy ile da się z ciebie wyciągnąć. Tak. No i gra też wykorzystywała, podobnie jak Code Veronica, całkowicie grafikę 3D i była naprawdę, jak na czasy PlayStation, naprawdę wyglądało to bardzo, bardzo dobrze. I to się fajnie grało, pod warunkiem, że miałeś PlayStation 2, Network Adapter, miałeś z kim grać, bo to, że miałeś, jeszcze nie wiadomo, czy miałeś z kim grać. I to był tytuł, który według mnie fajnie by się dzisiaj sprawdził. Widzę, że Capcom próbuje cały czas iść w tą stronę tworzenia tych właśnie kooperacyjnych strzelanek, ale to nigdy nie wyszło. Żadna nie jest tak dobra jak właśnie Outbreak. Próbują iść właśnie w stronę bardziej strzelanki, a tutaj była raczej gra nakierowana na wspólne rozwiązywanie zagadek i obronę przed zombie. I to jest coś, co mnie totalnie dziwi. Ja cały czas zastanawiam się, mam taki wielki znak zapytania nad głową, jak żołnierze z Metal Gear Solid, dlaczego Capcom robi cały czas to, co robi. Okej, z jednej strony rozumiem, chcemy spróbować, może pomyśleliśmy, słuchaj, tu zawiodło to, tu zawiodło tamto, spróbujmy to zrobić jeszcze raz z poprawkami, ale oni poprawiają cały czas rzeczy, które graczy nie interesują. Oni robiąc, mamy tutaj choćby do remake'u trójki dorzucony tryb, był multiplayer, który nie siadł. Przy okazji premiery między chyba 2 a 3 wyszedł, nie pamiętam teraz nazwy, ale było podejście do zrobienia czegoś multiplayerowego, chyba że już mi się w tym momencie... Był Umbrella Corps, Było coś takiego jeszcze. Oni chyba ze 3 te strzelanki kooperacyjne wydali i to chyba żadna nie pykła. Nie siadło absolutnie. I tutaj ludzie... Opinie w necie są mniej więcej cały czas te same. To nie jest to, czego szukamy. I jeżeli znajdziemy opinię odnośnie Outbreaku, usłyszymy bardzo pozytywnie opinię. Oczywiście pomijamy tutaj cały czas płaszczyznę techniczną, tak? I to, ile trzeba było się napracować, żeby do tego dojść, ale to był Resident,
pełną gębą. Tam było to, co się ludziom podobało, czyli to był survival horror w multiplayerze. Tam faktycznie, między innymi przez ten stan zakażenia, przez to, że trzeba było sobie wybrać drużynę, że trzeba było faktycznie współpracować, wykorzystać jakieś pozytywne elementy, jakieś cechy postaci, które miały indywidualnie i unikatowo dla siebie, to robiło robotę i ludzie chcieli w to grać, jakby rozwiązywać zagadki, współpracować, grać razem. To była świetna kooperacja. Natomiast, no i przede wszystkim to była kooperacja, gdzie było to zaszczucie. To jest najważniejsze, jak dla mnie przynajmniej, jeżeli mówimy o koopowym survival horrorze. To, co mamy od kilku lat, czyli te podrygi Capcomu w tej kwestii, to jest próba zrobienia gry akcji tylko wspólnie. I ja przy okazji premiery trójki pograłem w to chwilę. No dosłownie pograłem w to chwilę, bo bardzo szybko stało się to dla mnie czymś, co, no takie mech, powiedzmy, tak? To nie było coś, co mnie jarało. Była też właśnie ostatnio, nie pamiętam właśnie, czy to był Outbreak, ale to, gdzie rozstawiałeś te postaci i 4 graczy wchodziło sobie do laboratorium, wchodziło sobie do pomieszczeń, musiało to przejść. Ty byłeś takim dungeon masterem, że tak powiem. Więc, ale to też mi się niespecjalnie sprawdziło. Więc no, jeżeli ktoś miałby coś zrobić w Capcomie, to myślę, jeżeli mówimy o multiplayerze, jeżeli mówimy o kooperacji, spróbujmy wrócić do korzeni. Nie bez powodu ludzie wspominają po dziś dzień bardzo dobrze tego Outbreaka, więc czemu nie? Szczególnie, że remake 2 świetnie się przyjął i ludzie chcą tych horrorów, a nie tylko czystej gry akcji, więc może to jest ewentualnie jakieś takie, wiesz, światełko nadziei na końcu tunelu? Może to jest coś, co by zrobili? Jak sądzisz? Znaczy ja uważam, że wiesz co, Outbreak może jako osobna gra by się nie sprzedał z tego względu, że te scenariusze były faktycznie dosyć krótkie. On by mógł sprzedawany jako dodatek, bo teraz mamy zazwyczaj Residenta na przykład 8 i oni jakiś dodatek dają, że tam będzie strzelanka kooperacyjna, nie? No to jakby jako dodatek by był fajnie. Natomiast to, co jest ważne, to co powiedziałeś, faktycznie oni jakby powrócili do korzeni, bo mamy tu z jednej strony mamy nową technologię, czyli wszystko całkowicie w 3D, z drugiej strony mamy te elementy klasycznego właśnie survival horroru, czyli różne postacie, zagadki, tak? No współpracy nie było, ale to właśnie są takie jakby połączenie, taki miszmasz dobrych pomysłów, żeby stworzyć jedną grę. No prawda jest niestety taka, że w Outbreaki niewiele osób grało i niewiele osób zna te gry. Nawet dzisiaj pewnie to są tytuły bardziej już zapomniane, jeżeli chodzi o całą franczyzę Resident Evil. Ominęliśmy kilka rezydentów, tak sobie odpaliłem, ale wiesz co, zrobimy sobie to tak, że w kolejnym najwyżej odcinku ja nie za wiele mogę powiedzieć, ale są te rezydenty na konsole przenośne. Niestety tak patrzę, że nie grałem chyba w żadnego. Nie wiem, czy ty miałeś okazję. Będziemy musieli zrobić research. Bo było kilka dobrych pomysłów. Pamiętam, że chyba na Game Boy Color próbowano przenieść pierwszego Residenta i jakieś były już próby i to nawet były już jakieś filmy, można z tego znaleźć, screeny, ale to koniec końców gdzieś umarło. Był ten Resident Evil Gaiden, który był w zasadzie pierwszym chyba Residentem przeniesionym na Game Boy Color właśnie. Był ten Mercenaries na 3DS-a. Także trochę tych Residentów faktycznie wyszło. Ja, szczerze mówiąc, ja nie mam za bardzo tutaj wiedzy na ten temat, więc albo może je pominiemy ogólnie i sobie przejdziemy płynnie tak do części na przykład 4 i rozpoczniemy tą drugą trylogię. Tylko ja myślę, że wiesz co, jeżeli chcesz coś dodać, jeszcze coś powiedz, ja myślę, że na tym zamkniemy ten odcinek, a drugi odcinek zaczniemy od części 4, bo już mamy godzinę 12 i już trochę za długo wyszło. A w drugiej części byśmy omówili Resident Evil 4, 5, 6 i oczywiście też te spin-offy i próby multiplayerowego podejścia Capcomu do tematu. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, Krzysiek, szczególnie, że ten podział na trylogię to jest takie uniwersum Residenta, nie Gwiezdnych Wojen i myślę, że to się całkiem tutaj spija w całość, także dobry pomysł. I jeżeli chodzi o te spin-offy, ja bym proponował ewentualnie tak, można sobie gdzieś tam w ramach ciekawostek dorobić researchu, bo ja też absolutnie, jeżeli chodzi o te portable kwestie,
To nie był mój konik, więc nie będę miał zbyt wiele do powiedzenia, ale możemy sobie ewentualnie poszukać i zrobić jakiś taki bonusowy odcinek, gdzie po prostu sobie może coś pokażemy, może coś omówimy, zastanowimy się, zobaczymy. Natomiast jak mi powiedziałeś, że godzinę 12 rozmawiamy, to się złapałem za głowę, bo nie wiem kiedy, zupełnie nie wiem kiedy to minęło. Także myślę, tutaj kropkę postawimy i będziemy w kolejnym odcinku kontynuować. Jak myślisz, będzie to dobry pomysł? Ja osobiście zgadzam się z moimi obydwoma przedmówcami. Oglądaliście Gralogi? Moim gościem i rozmówcą był Bart Jakubczyk. No i oczywiście prowadził Krzysztof, czy też Grzesiek mam mówić, jak poprzednim razem, gdzie się pomyliłem. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Krzysztof Energik Micielski, moi drodzy. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.